troszeczkę ciemniejszym brązowym. Przyciemnię jeszcze bardziej tu pod szyją, przy szyi, po tej stronie. Tutaj troszeczkę z tej. Już sam kontur tutaj tylko. I tutaj. Zaułam. Ok, wszystko zgrzewam sobie 30 sekund. Następnie dodaję troszeczkę czarnego do bazy. Przyciemniam, mieszam, przepraszam. I przyciemniam trochę tutaj naszą górną powiekę. Po jednej i po drugiej stronie. Wycieram pędzelek i suchym pędzelkiem wilgotnym, lekko w bazie, delikatnie to rozblendowuję. Można zgrzać. Następnie bordowym kolorem dołożę troszeczkę bazy do niego, żeby łatwiej się rozprowadzał. Nie, ten pędzelek. Całą górną wargę przyciemnię bordowym kolorem. Dolną tylko kontur i troszeczkę tutaj pod ząbkami. Tak, delikatnie rozblenduję. Jestem zadowolona. Zgrzewam to w lampie. Dobrze. Teraz kolor różowy. Tutaj taki dość jasny. Wymieszam go z bazą. Za ciemne. Ok. Dobrze. I nałożę jej rumieńce. Tak i dobrze rozblenduję granice. Wrzucę to szybciutko do lampy na kilka sekund. Dobrze. Teraz jeszcze od rudych włosów padają refleksy, więc ja ten kolor nałożę jeszcze tutaj przy włosach. Na nosek. I tu na szyję.
rozblenduję i przy okazji widzę, że brakuje mi cienia jeszcze tutaj na szyję. Na szyi. Tak? Tu sobie to rozblenduję. Wrzucę to szybko do lampy i poprawię jeszcze cień pod szyją. I użyję do tego koloru tutaj, tego ciemnego brązowego. Który używałam do pogłębiania cieni na włosach. Zobaczcie od razu, jak się zmieniło, jak dołożyłam cień. I delikatnie rozblendowuję. I szybko wrzucam do lampy. Dobrze. Jeszcze ciemniejszego koloru możemy tutaj jeszcze nałożyć pod noskiem. Tak, bo nosek nam się gdzieś zgubił. W porządku. Dobra. Teraz mam taki złoty kolor na paletce. Wezmę sobie ten złoty kolor i od razu jej tutaj mogę namalować kolczyk. Dobrze. I szybciutko zgrzewam. A w międzyczasie na paletce wyłożę sobie trochę bazy. Do tej bazy dołożę żółtego koloru. I będę rozświetlała niektóre partie włosów. Gdzieś można jeszcze trochę tu. I wrzucę do lampy. Teraz do tego koloru troszeczkę dołożę białego. Troszeczkę jeszcze więcej rozświetlenia dołożę. Ale tylko tutaj po tej stronie. Przyjadę sobie od razu pędzelkiem, robiąc od razu taką fakturę dla włosów i szybko zgrzeję to w lampie, żeby mi się to nie zniszczyło. Dobrze. Teraz samym kolorem zmieszanym z bazą mogę gdzieniegdzie rozświetlić. Na przykład tutaj na powiekę mogę dodać rozświetlenie. Mogę dodać rozświetlenie pod okiem, trochę na nosek i tutaj na usta. Można jeszcze trochę na brodę. I rozblenduję. I zgrzeję w lampie. Dobrze. To samo rozświetlenie tym białym. Mogę tutaj jeszcze postawić rozświetlenie na kolczyk. Dobrze, zostały nam już tylko kontury. Teraz tak, czarnym linerem, cienkim pędzelkiem do cienkich linii obrysuję kontur oka. Można jej grubszy zrobić ten liner. Tak, od razu wyciągnę rzęsy.
kontur tęczówki. Jeśli nam wyszło, możemy sobie zgrzać. I teraz tak, to jeśli chodzi o czarny liner, to będzie wszystko. Ja teraz do tego czarnego linera dołożę trochę brązu, żeby on nie był czarny, tylko był taki złamany. I tym brązem zrobię wszystkie kontury. Tak. I zacznę od włosów. Dobrze, ten sam kontur włosów. Kontur buźki. Szyja. Można od razu nos zaznaczyć. I obrysować tutaj ucho. Muszę wygiąć jakoś. Tak. I obrysować kontur kolczyka. I została nam do obrysowania jeszcze powieka. I tutaj. Niech ja spojrzę, czy mamy już wszystko. A jeszcze usta. No to jedziemy jeszcze z ustami. Dobrze, mamy wszystkie czarne kontury. To teraz jeszcze dodajmy trochę jej refleksów i takich jaśniejszych akcentów. Dobra, zacznijmy sobie od nałożenia. Troszeczkę więcej linera wezmę. Tutaj pada światło, więc tą stronę będziemy mieli bardziej rozświetloną. Tak. Troszeczkę można jeszcze dołożyć refleksów na oko. Możemy sobie jeszcze tutaj dołożyć troszeczkę jaśniejszego na górną wargę.
postawić blik wokół. Aj, chyba nie tym pędzlem. Aha, ok. Trochę na kolczyk. Aj, na ucho. Można troszeczkę na nos. I tutaj pod oko. Trochę zetrę, bo wyjechałam. Jeśli chodzi o nocek. Dobra, dalej. Można jeszcze sobie postawić takie cieniutkie linie tutaj na włosach. Gdzie niegdzie. Rozświetlenie dać. Ok, możemy to już zgrzać w lampie i nałożyć top coat. Ok. I jak widzicie, tak prezentuje się nasza Jessica w całej okazałości, kiedy pokryjemy ją top coatem. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobało. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, jaki art chcielibyście, abym zrobiła następnym razem, albo macie jakieś propozycje na następne razy. Bardzo chętnie przeczytam i dowiem się, co byście chcieli zobaczyć. A na dzisiaj to już koniec. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.